Dzień dobry, to w końcu zaczynam zapowiadany urlop. Dzisiaj pierwszy przyjazd z takim oto widokiem. Bocian, no oczywiście i wariaćko. Co to jest za szalony pies? Nie odpuści. Goni, bawić się, bo krzywdy oczywiście nie zrobi. Bocian sobie tu polata, wariaćko go pogania, a ja w sumie godzina 18. Słoneczka jeszcze można się z godzinkę czy dwie spodziewać, więc ja ten czas chcę wykorzystać, bo jutro podobno zmiana pogody i deszcz. W tej chwili przyjechałem na jakieś 2 noce. Nie mówię 2 dni, no bo dzisiaj dzień urwany, jutro będzie cały dzień na siedlisku, no i potem będzie, myślę, pół dnia również na siedlisku. Jak powiedziałem, od jutra załamanie pogody, dzisiaj fajnie, ciepło i przyjemnie, więc w sumie wykorzystam to, żeby chociaż te 2 godzinki czy ileś do wieczora podłubać na dworze, a jutro będzie na pewno remont. Przyjazd rozpocznę sobie od tego, co chciałem ostatnio zrobić, ale się powstrzymałem, czyli odkrycia tego, co stoi na tej przyczepce. Uwaga, uwaga! Ciach! Niektórzy pewnie po kształtach już poznają, co to jest. Rębak. Szukałem jakiś czas rębaka, który właśnie robi kawałeczki, a nie wiórki. No i jest w miarę kompaktowy. Trafiło na firmę Arpal. Ja już go uruchamiałem. Parę godzin pochodził sobie na sucho po to, żeby dotrzeć silnik. Bo oczywiście nówka sztuka. Mam nadzieję, że ten mnie nie zawiedzie tak jak miałem ten wcześniej pożyczony, który robił zrębkę. Także teraz go ściągam z przyczepki. No i będzie cięcie próbne dzisiaj na 100%. Bez tego nie spocznę dzisiejszego dnia. Rębak mały i kompaktowy, ale ciężki, bo waży 100 kg. Niecałe, tam 90 niby 6 według deklaracji producenta. Ale jak widać, jeździć można, po prostu ciągnąć go jedną ręką. Więc na takim czymś mi właśnie zależało. Nie wiem, czy w tej chwili będzie widać noże. Okej, widać tutaj nóż. Są 2. Zresztą nie będę się w tej chwili rozwodził nad tym rębakiem. Jak ktoś ciekawy, to link ma w opisie. A ja być może nagram jego recenzję, jak troszeczkę nim popracuję. Bo na razie to początki. Jedziemy dalej. Ciągnie się go dosyć łatwo. W zasadzie idzie jedną ręką bez większego wysiłku na równym. Jedyne, na co trzeba uważać, to jak są jakieś większe nierówności, górki czy dołki. Bo jednak ten rozstaw kół jest dosyć wąski i troszeczkę momentami się chybocze. Ale nie na tyle, żeby się przewrócić. No dobrze, skoro słoneczko jest dosyć nisko, ja mam powiedzmy godzinkę czy 2, to trzeba zacząć porządkować to wszystko, co tu jest. Czyli te drobne patyczki pójdą na początek jako taka rozgrzewka dla tego rębaka, bo teoretycznie ma ciąć do 6 cm, ale po dotarciu on jeszcze za bardzo dotarty nie jest, więc akurat taka drobnica na sam początek. Myślę, że będzie w sam raz. No, chwila prawdy, odpalamy i jedziemy z tym. Wyleciało, no i efekt, no całkiem. Nie ma tu jakiegoś dużego rozrzutu, nie rozpryskuje nie wiadomo jak, a kawałeczki, no takie można by powiedzieć, paluszki, o, nawet piesek sobie coś tam wybierze. No długość oczywiście różna, myślę, że od takich nawet 4 cm do takich, nie wiem, 8 cm. Najgrubsze, co w tej chwili poleciało, to coś takiego, no i ogólnie do palenia taka zrębka. Myślę, że nawet tutaj w piecu będę mógł spokojnie tym przepalać. Czy na rozpałkę w piecu centralnym? No, nieźle. Dobra, narobię cały koszyczek i zobaczymy jeszcze. No cóż, wrażenia całkiem pozytywne. Na koniec poszło troszeczkę grubszych. Ty wariaćku, to ma być do palenia, a nie do zabawy i wyciągania. Odkładaj to z powrotem do koszyka. No, w sumie to jest dosyć suche. Aha, no nie da. Piesku, to jest na tyle suche, że w sumie spróbuję to od razu podłożyć pod piec. Rozpalę, bo dzisiaj i tak pasuje chwilę zagrzać. Oczywiście to nie będzie podstawowe palenie tu w piecu, ale gdzieś tam na rozpałkę, jak to będzie suche, nałożyć takich kilka garści jak teraz i łatwo to podpalać, to myślę, że będzie
spoko. No niestety widać, że tam się dymi, kopci, więc to jest wilgotne, jeszcze kora nasiąknięta, troszeczkę grzyba jakiegoś czy coś, więc jednak to idzie w pudełko i do komórki. Na zimę dopiero będzie do palenia. Także teraz zamykam, no i za chwilę dołożę innego drewna, a teraz idziemy jeszcze na dwór. Dzisiaj z tym rębakiem to oczywiście taka przymiarka, żeby on sobie też troszeczkę pochodził i dalej się docierał, a ja żebym po prostu porządkował po kawałeczku tą przestrzeń. No tam jest jeszcze kubka, więc tego będzie dużo, ale póki co wydzieram wszystkie te patyki z tej trawy, no bo jednak trzeba będzie tu wykosić następnym razem. No i teraz taka kubeczka jest wydarta, a wyzwanie jakie stoi przed rębakiem, to co on zrobi z czymś takim. Kolce, dużo kolcy, troszeczkę gałązek po boku. Zobaczymy, czy on to łatwo zaciągnie, no i co będzie potem na wyniku. 4 czy 5 takich gałązek odpalamy i zaraz zobaczymy, co jest w koszyku. Celowo nagrałem kilka ujęć w takim zwolnionym tempie, mocno zwolnionym, żeby zobaczyć, czy gdzieś poza koszyk wylatują te cięte kawałeczki, ale jak widać nie, wszystko ląduje w koszyku. Jak to w tej chwili wygląda? No znowu piesek ciekawski. No ogólnie dało sobie radę, nie jakoś może łatwo było zapychać to do środka, bo jednak troszeczkę się tu gdzieś pod koniec blokowało, ale kawałeczki takie w miarę, więc jak na razie jestem zadowolony. Dobra, teraz już mniej bawienia się i mniej gadania, a bardziej trzeba ogarnąć tą przestrzeń. Miało być hop-siup uprzątnięte, a to grubsza sprawa z tego wychodzi. No, chwasty oczywiście pójdą na kompost, jakieś kawałki drewna na opał. Powyciągałem jakieś takie większe zlepki, nie wiem, fundamentu, płotu, bo tu chyba kiedyś stał płot mniej więcej do tamtąd. Złom. Z ciekawostek jakaś taka stara rozleciana klamka. Tu gruz, który pójdzie na drogę, no ale też jest sporo właśnie śmieci, tak jak tu po prostu papa, która gdzieś jest wrośnięta pod spodem, no i wydzieranie takiego dziadostwa jednak troszeczkę czasu pochłonie. No ale nic, jak już robić, to niech to będzie tak w miarę fajnie ogarnięte. Pomału się posuwam w tamtą stronę. Na ten moment tak to wygląda. Wyszarpałem wszystkie takie mniejsze gałązki. Tu nawet przekopuję kawałkiem, żeby to było w miarę równo. Tu dalej już tego robił nie będę. Więc na teraz koniec rębakowania, bo muszę pomyśleć, gdzie w ogóle to składać. Znaczy w co to składać? Czy jakieś woreczki? Początkowo myślałem o tych woreczkach takich na ziemniaki z taką siateczkę, no ale to będzie przylatywało, więc jakieś inne worki trzeba będzie na to wymyśleć. Może takie big bagi? Sam nie wiem, no bo pudełka to jednak trzeba by ich w dziesiątkach, jak nie setkach docelowo, więc coś innego. No, przemieliło ładnie, nawet gdzieś tam trawy kawałek, no ale to wiadomo, jak się wydziera z tych krzaków, to tak jest. Co z tym dalej będzie? Zobaczymy. W sumie o takie drobiazgi to i gdzieś tam w przejścia na grządki można by rzucać, jak nie na opał, chociaż pewnie spożytkuję to na podpałkę w piecu. Cóż, sprzątam pomału, bo słoneczko sobie gdzieś tam zachodzi, a ja w sumie zgłodniałem, więc pora też na jakąś kolację. Rozpaliłem delikatnie w kuchni, więc chyba domyślacie się, co już będzie jedzone, bo zazwyczaj jedna typowa rzecz, którą tu szamam jak przyjeżdżam. Jak przyjeżdżam i rozpalam w piecu oczywiście. 10 minut przybrązowione, więc można z tej fajerki wyciągać. Ja lubię jak jest pieczone. Wiem oczywiście, że niezdrowe, ale smacznie podwójnie. Piesku, ale ty nie musisz mi ściągać butów i nie musisz mnie tu trzymać. Ja dzisiaj zostaję, wiesz? Zostaję. Tak. Nie wiem, czy... A, ty może na spacer chcesz jeszcze iść dzisiaj, tak? No dobra, chodź, idziemy na spacer. Chodź. Zamiast 10 minut wyszło pół godziny i nawet sowa przed chwilą przeleciała gdzieś tu nade mną, w tamtą stronę, w stronę budynku siedliska. No cóż, wracamy, bo to tak naprawdę zaraz 21 i trzeba się ogarniać pomału do odpoczynku. Chociaż jeszcze jedną rzecz zaraz sobie przygotuję. Kamera, a w zasadzie to kamera fotopułapka taka, bo ona nagrywa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykryje jakiś ruch, a nie non stop. Bądź wtedy, kiedy się wejdzie i samodzielnie podgląda.
wbudowana bateria, wbudowana karta SIM, więc zaraz ją sobie uruchomię, skonfiguruję i może jeszcze w nocy mi coś ciekawego nagra. Zamontowana tak prowizorycznie nad tym stawikiem. No i zobaczymy, czy coś ona do rana nagra. W sumie jak wziąć zoom, to jeszcze coś widać. W oddaleniu już nie bardzo, więc zaraz pójdę do budynku, no i zobaczymy, czy coś tu widać. Jak na taką prowizorkę jest elegancko. 4G z jedną kreską, no więc jakoś tam działa, z opóźnieniem trochę, ale jest. 80% baterii, więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało do rana. Na razie jest spoko, nie piesku, także chyba takim widokiem kończymy dzisiejszy dzień, a rano zobaczymy, czy coś się nagrało. I mamy poranek. Kamerka jak widać nad stawem stoi, ale nic ciekawego się nie nagrało. Nie przyszło mi żadne powiadomienie też na telefon o wykrytym ruchu. No a teraz co? Godzina 9. Ja troszeczkę zaspałem. Wariaczko gdzieś tam buszuje. Zaraz będzie cały mokry, bo o ile niebo w tej chwili w miarę przezroczyste, to nad ranem no popadało i jest rosa i jest mokro. Teraz gdzieniegdzie słoneczko wygląda, no ale po południu znowu ma być deszcz, więc ja szybko jem śniadanie, no i biorę się za przygotowanie rzeczy do remontu, bo dziś wchodzimy do tego pomieszczenia. Po śniadaniu wyszedłem się jeszcze pokręcić, bo już zaczyna kapać, ale jeszcze tak nie za duży ten deszcz, więc chwilę po prostu. No i tam za tą górką są sarny, ale wariaczko leci przodem, więc pewnie zaraz je wystraszy. O właśnie, widać. No, tu jest jedna i tu gdzieś druga, ale o, jest i druga. No i w ostatnim czasie trochę mniej tych saren tu w okolicy. Ja ogólnie myślałem, że to mniej, dlatego że tam daleko jest Nowa Ambona. Ale okazuje się, że to jednak wilki. No i faktycznie coraz więcej osób mówi w okolicy o tych wilkach. No to zdarzenie z sarną tu w okolicy, że też leżała rozszarpana, no ewidentnie o tym świadczy. No dobra, sarenki uciekają, także ja pomału wracam. No i ogólnie muszę się zastanowić, w jakim fajnym miejscu tą moją fotopułapkę zlokalizować. Bo tu nad stawikiem to potrzymam ją jeszcze tylko dziś. I jak się nic ciekawego nie nagra, to pewnie będzie zmiana miejsca. No dobra, deszczyk coraz większy, więc uciekam do remontu, do budynków. Pierwsze co, to trzeba rozprowadzić przewód do tego gniazdka tu, gdzieś pewnie górą dać. Tu będzie włącznik światła w łazience, więc też trzeba zamontować, znaczy puścić na razie kable, bo montaż włącznika to będzie natynkowy tu na rogu. Tu gdzieś pewnie jakąś puszkę, no i w ten sposób wyciągnąć kabel tu. A następnie izolacja tej ścianki i docinanie tej płyty zewnętrznej. Taki plan, więc lecę, nie ma co przedłużać. Tu zrobiłem otwór w szynie i wypuściłem kable pod przyłącznik, pod włącznik światła, ale w sumie nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba lepiej było po prostu zrobić obok i w płycie tylko dziurawić, a nie w szynie, więc tu, gdzie będzie puszka, już są wypuszczone po prostu w płycie karton gips. No bo przecież coś takiego też jakoś tam osłabia konstrukcję, więc na przyszłość chyba lepiej wiercić w tym po prostu. Skoro wszystkie przewody powypuszczane, to teraz trzeba się brać za ocieplenie, no i izolację akustyczną tej ścianki, bo jakby była pusta, to by przecież bardzo to dudniło, gdyby gdzieś tam w to uderzyć. Kupiłem wełnę, początkowo chciałem styropian, no bo tu jest szyna przecież 3 cm, no i styropian akurat miałby 3. No ale tak pomyślałem, wkręty są, tu gdzieś coś wystaje, tam gdzieś coś wystaje, z tym styropianem byłaby zabawa, więc kupiłem wełnę, ale że wełny 3 cm nie znalazłem, to kupiłem 5 cm. No i teraz mam nadzieję, że uda mi się ją, nie no, powinno się spokojnie udać, do tych 3 cm skompresować. Może jak ona będzie jeszcze wypierała, troszeczkę napierała, znaczy na ten karton gips, to on będzie jeszcze bardziej usztywniony i taki mniej rezonujący, tak to się chyba nazywa, chociaż u mnie słowotwórstwo, kończyna, oclało i tak dalej. No, pełna słowotwórczość. Dobra, rozcinam i próbuję upychać wełnę, tak żeby było, ojejku, przepraszam, mniej więcej do takiego profila
jedna płyta wełny dostawała. Powiedzmy, że 2 arkusze zamontowane, ale jednak ta piątka 5 cm okazała się za szeroka. To jest piątka i rozwarstwiam sobie tak plus minus na pół jedną płytę. Tu widać jest rozwarstwione. Łatwo się w miarę to rozrywa i całe szczęście, bo piątka była taka, że o ile tu się udało ładnie wpychać, to tu było spore wybulenie i jak próbowałem na przykład dopchnąć to szyną, no to nie było tak łatwo. A teraz, jak widać, mimo że jest wybrzuszenie, to szyna powoduje to i potem płyta karton gips, że to się wszystko wyrówna i myślę, że dobrze wygłuszy i ociepli. Także no rozrywanie, ale na szczęście jest to rabialne, także tu już jeszcze chyba jedna cała i jakaś tam połóweczka i będzie jedna ścianka ogarnięta. Ale tym już Was nie zanudzam, pewnie wrócę do budynku jak już będzie tu ogarnięte wszystko i będę sobie montował całą dociętą płytę karton gips. A idziemy chyba na dwór, może jakiś timelapse, bo tam raz chmury, raz słońce i myślę, że będzie to w miarę fajnie wyglądało. Takie wędrujące po niebie chmurki, raz ciemne, potem znowu jakieś przejaśnienia, promyki słońca. No zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie w trakcie. W oddali to w ogóle słychać jakąś burzę, grzmi co chwila. No i w powietrzu też jest tak parno i duszno. No ale przyjdzie ta chmura do mnie, to przyjdzie, nie to nie. Ja przecież i tak dzisiaj cały dzień praktycznie w pomieszczeniu. No i jak widać płyta przykręcona, zrobione otwory na przewody. No niestety jak niosłem, to mi poleciała i się dosyć mocno wykruszyła i tu. No i tak otwory wszystkie po śrubach. Śrub nadawałem bardzo dużo, żeby to było mocno przykręcone. No i chyba jest. Będę musiał szpachlować i kłaść. Tu w sumie pomyślałem, że i tak dam taki narożnik, wzmocnienie, żeby ten narożnik raz, żeby nie obijało się i nie wykruszało w przyszłości, jeżeli chodzi o narożniki tych płyt, a dwa, że kupię jakąś masę taką do łączenia karton gipsu i tych narożników i to po prostu zaszpachluję. No bez sensu było docinać po raz kolejny taki wielki kawał płyty. Dobra, zgłodniałem, więc na szybko pójdę coś zjeść, a potem trzeba będzie dalej myśleć nad tu ścianką i tu ścianką, chociaż to już powinno w miarę polecieć. Aha, ta wata, no ja w pamięci mam z dzieciństwa gdzieś taką watę szklaną, która tak gryzła, no była bardzo nieprzyjemna. Ta gołą ręką w sumie ani się za bardzo nie pyli, ani nie gryzie, to jest wełna mineralna, czy tam skalna, już nie pamiętam. A kamienna nawet, skalna. No dobra, niech będzie, że wełna skalna. Jest ok moim zdaniem. Spokojnie można gołymi rękami i nic się nie wbija. Ścianki stoją w zasadzie wszystkie. Tu na tej wąskiej 5-6 cm kawałku, w zasadzie 5,5 nie dawałem jednej długiej, bo nie miałem takiej, żeby odciąć, musiałbym ciąć z całości, ale miałem resztki, więc te resztki po prostu przykręciłem nawet tak na 2 wkręty. W sumie jak gwoździe się daje tak koło siebie, to niby to, co jest w środku, się bardziej trzyma. Tu dałem tak samo, nie wiem, czy to ma sens, ale no ścianka jest naprawdę stabilna. Fajna, stabilna. Myślę, że jeszcze jak się ją obłożę płytkami, gdzieś tam da siatkę, bo myślałem przez chwilę, że dam narożniki. Narożnik na pewno dam tu na łączeniu. Ten taki narożnik z siatką. No po to, żeby właśnie on był i mocniejszy. I tutaj, żeby ta siatka też złapała narożniki, a w zasadzie łączenia płyt. Tu, czyli z tej strony, będą jeszcze płytki. Takie dosłownie 5 cm kawałki. I przez chwilę właśnie myślałem, że ten narożnik dołożę tu. No ale nie ma to sensu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lepiej jest wziąć zwykłą siatkę i założyć ją z tej strony aż potąd. Wtedy ta ścianka jeszcze dodatkowo się wzmocni. Bo jakbym dał narożnik, to by było przecież tylko tak. A siatką będzie dookoła. Tak myślę, że będzie lepiej. Także teraz trochę posprzątać, zagruntować to. No i iść do komórki, szukać takiej siatki, którą tu przykleję. Siatkę dociąłem na wymiar, tak żeby z każdej strony była zakładka. Rozrobiłem klej do płytek, bo w sumie nie miałem pomysłu, na co to przykleić. No i pomalutku sobie rozciągałem, rozprowadzałem. No i efekt, jak widać,
Nie jest źle, nie mam pojęcia, czy jakkolwiek to wzmocni tą ściankę. Mam przynajmniej taką nadzieję. No bo w sumie z jednej i z drugiej strony, jak to jest ściągnięte, no to powinno być w miarę solidnie. Tu jak to wyschnie, to pójdzie na to jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, za godzinkę, czy maks za dwie. Po prostu jak troszeczkę ten klej zwiąże, folia wpłynie. No i w sumie zostało mi też trochę zaprawy i zaciapałem, bo inaczej się nie da tego powiedzieć. Te otwory, o kurczę, aż wypłynęło. Ajajajajaj, chyba za dużo tego wdałem, bo klej spływa. No nic, muszę to poprawić, bo to moje zaciapanie jednak mało skuteczne. Poprawię to, no i trzeba będzie czekać, aż to wyschnie i zająć się czymś innym w międzyczasie. W oczekiwaniu aż wyschnie będę myślał nad drugą ścianką, która ma stanąć dokładnie tak jak leży ta wkrętarka. No ale zanim ją postawię, to muszę wymyśleć, jak zamocować ten system do drzwi przesuwnych, bo o ile na takiej murowanej ścianie łatwa sprawa, po prostu by poszły wkręty, kołki rozporowe i bym to przykręcił, ale tu, no gdzie ścianka też pewnie będzie z takiego karton gipsu, no to przecież te drzwi trochę będą ważyły i trzeba to zrobić jakoś solidniej. Otworzę i w ogóle zobaczę, czy jest tu jakaś instrukcja, albo po prostu jak to się montuje. To taki najtańszy w sumie i najprostszy system jaki był. Nie pamiętam, jakieś 90 coś złotych chyba kosztował, na pewno poniżej 100. No i patrząc na instrukcję, nie ma tutaj żadnej większej filozofii i w zasadzie wszystko wydaje się naprawdę proste. No jedyne wyzwanie to, tak jak już mówiłem, jak to dobrze przykręcić, bo to musi być na ścianie, o w ten sposób, nie do sufitu, tylko po prostu na ścianie, o tak przykręcone. No i żeby to w miarę utrzymało ciężar drzwi, no i samej tej szyny, bo w sumie jest dosyć ciężka. Więc trzeba pomyśleć, co jeszcze dać w środek pewnie takiego profila, albo po prostu coś zamiast konstrukcji z profila, konstrukcję z drewna może na tą ściankę tu. No coś takiego będę musiał sobie zaraz wymyśleć. Wydaje mi się, że szybko i dobrze wymyśliłem, tylko muszę kupić jakąś taką kantówkę, jakieś 2,5 na 5 cm i ją zaimpregnować tak, żeby była wodoodporna. Wejdzie ona w ten sposób w szynę. Będzie oczywiście z tej szyny troszeczkę wystawała, ale to nic. Tu będzie kołek, który będzie przewiercony, a w zasadzie jakiś wkręt. Tak na wylot, żeby trzymał tą kantówkę, która jest w środku. O, w ten sposób. Mniej więcej. Od dołu będzie kołek rozporowy, który z jednej strony przez całą kantówkę przejdzie, a z drugiej wyjdzie w sufit. No i myślę, że będzie to naprawdę solidne. Tylko powiedziałem, że muszę coś takiego kupić, co wejdzie w środek i będzie miało jakieś 4-5 cm, czyli trochę więcej niż ta szyna. No bo ten system potrzebuje jakieś właśnie 4,5-5 cm, żeby być zamontowany. Siatka z klejem musi przecież dobrze związać i wyschnąć, zanim ja pomaluję tą hydroizolację, więc w sumie z godzinkę czy ileś, póki nie ma deszczu, póki nie pada, bo już dzisiaj ze 3 razy chyba padało i przestawało, to ja idę do tego ogródka. No, trzeba dłubać dalej i szykować pewnie miejsce pod ogórki i pomidorki, chociaż nie, pomidorków to ja nie będę sadził tu, a pewnie tam na polu, no bo za tydzień pewnie trzeba już je wysadzać. Po 15 niby przymrozków nie powinno być, a ten chaos trzeba przecież stąd zlikwidować, no bo tu pójdą ogórki. Także biorę się za usuwanie tej, w cudzysłowiu, zieleni. A w międzyczasie, jak człowiek w ruchu, to i zgłodniałem znowu. Także można coś świeżego przekąsić, parę listków sałaty, malutkie rzodkiewki, ale trzeba je przerywać, no i szpinak. Idziemy na jakąś kanapeczkę. Nie wiem, czy mieliście okazję próbować, bo ja do tej pory nie, dopiero teraz pierwszy raz kupiłem chleb z czerwonym burakiem, wypieczony z burakiem. No powiem szczerze, całkiem smaczne. Na początku jakoś tak dziwnie się to jadło, ale teraz z tą zieleniną i w sumie z serem mozzarella całkiem spoko. Mogę polecić taki smak. Ojojoj, nawet nie zdążyłem zjeść, a tu momentalnie, co tu się dzieje? Wiatr i w ciągu tam kilku minut zaczyna deszcz. Chyba jednak będzie burza.
Burza co prawda znowu przeszła bokiem, ale już dobre pół godziny no kapie taki drobny deszczyk. Jest mokro, więc nie ma szans, żebym ja wrócił do ogródka. 19, widzę 20 i robi się jakiś taki wieczór szybciej. Wczoraj było do 21 widno, no dzisiaj myślę, że będzie o 20 już szaro. Więc na dworze nic więcej nie podziałam. Co do budynku, no wątpię, żeby tak szybko ta siatka wyschła. No tak, jeszcze mokre i brudzi, więc też folii w płynie nie położę. Nie wiem, czy to w ogóle dzisiaj wyschnie, no bo w sumie jest chłodno, więc wolniej to wszystko wysycha. Plan był taki, żeby folię za jednym zamachem kłaść i jutro zabierać się po prostu za płytki. No i teraz nie wiem. No bo jeżeli tej folii nie położę dzisiaj, no to jutro też jakbym nawet rano położył, to pewnie małe szanse, żeby to dobrze wyschło. I chyba nie będzie aż tyle roboty, ile się spodziewałem. Aha, luksfery. Nie znalazłem jednak, byłem w 2 sklepach, takich większych budowlanych marketach. No i nie było. W internecie, że niby na stanie kilka sztuk mieli, a w rzeczywistości brak. Więc nie kombinuję. Dużo osób zwracało na to uwagę, że kombinuję jak koń pod górkę. Będzie bez luksferów, tylko po prostu ciemno. No chyba, że gdzieś się jeszcze znajdę, no to wtedy nie wykluczone, że wytnę i zamontuję. Kto wie. Tak, zwracaliście też uwagę, że w tej łazience może być za mały przewiew, że będzie wilgoć i tak dalej. No tu jest przecież już wstawiona rura, gdzie będzie wyciąg. No jeżeli grawitacyjnie nie będzie ta para wychodziła przez tą kratkę, to jest też kabelek, żeby w razie czego podłączyć wyciąg elektryczny. Także cóż, pokręcę się pewnie teraz chwilę jeszcze, posprzątam trochę ten bajzelek, naszykuję wszystko pod malowanie tą folią w płynie, no i zobaczymy, co dalej się uda dzisiaj jeszcze zrobić i czy w ogóle. Ciągle pada, raz większy, raz mniejszy ten deszcz i zajrzałem sobie na radar chmur i jeszcze ma być ze 2 godziny takiej pogody, więc pewnie rano będzie mokro. Stąd już kalosze też solidne na rano naszykowane. Wyjrzałem sobie chwilę temu jeszcze tam przed bramą. Zajączek gdzieś tam w oddali biegał. No i w sumie tak pomyślałem o tej kamerze, że jeszcze się nią troszeczkę pobawię. Jakieś ustawienia i tak dalej, żeby jutro już mieć gotowe ustawienie i po prostu ją zlokalizować w jakimś fajnym miejscu. Naszykowałem też tą folię w płynie. No jak się okazuje, trzeba 2 warstwy folii w płynie kłaść w odstępach kilku godzin, więc i tak jutro bym tych płytek nie układał. Także chyba będzie pomału odpoczynek. Muszę się przyznać, że znowu 9 godzina. Nie chciało mi się wstawać i chyba jest coś takiego, że jak człowiek codziennie 6, 7 na nogach, to potrzebuje się nawet nie tyle co wyspać, to po prostu potem wyleżeć. Zimny wiatr, bardzo zimny, no chmury takie raz słońce, raz ciemne, więc niewykluczone, że znowu popada. Dziwny ten maj, co tu dużo mówić. W zasadzie trzeba by myśleć o sadzeniu niedługo pomidorów, ale przy takiej pogodzie, no to nie ma sensu. Przez noc nic fajnego się przy tym stawiku nie nagrało, więc ja zabieram tą fotopułapkę stąd, w zasadzie kamerę pułapkę i przeniosę gdzieś indziej. No dzisiaj też odjeżdżam, więc w takim miejscu, widocznym miejscu nie chciałbym jednak jej zostawiać, bo to zawsze parę stóp. Tak na teraz zamontuję ją tu, żeby popodglądać trochę, co przynosi tym pisklakom sikorka. Zresztą posłuchajcie, jak one tutaj się odzywają. O kurczę, one już nawet takie spore, można by powiedzieć. Nie wiem, czy wyostrzy, czy nie wyostrzy. Ale zobaczcie, dzióbki otwierają i już się nawet troszeczkę przemieszczają. One z tak dużą szybkością wlatują i wylatują, że ciężko jest cokolwiek uchwycić. W sensie jakieś takie dłuższe ujęcie tej sikorki. Ale co ciekawe, na jednym z ujęć tak jakby najpierw wlatywał jeden, potem drugi ptak. Czyżby sikorki to zarówno samiec i samica opiekowali się młodymi?
No ciekawe, aż muszę doczytać. To pora brać się za ciąg dalszy remontu, czyli folia wpłynie. Jak wyszła ta siatka, no tu mogłem troszeczkę mocniej zatopić, ale ogólnie nie jest chyba tak źle. O kurczę, a tu jakoś tak to jeszcze nie wyschło. Przez noc i nie wyschło. No są, jak widać, mokre jeszcze takie miejsca, ale dziwne. Ja to chciałem jeszcze wczoraj malować, a to przez całą noc nie doschło. No jednak ten klej do płytek chyba nie był najlepszym pomysłem, żeby to na to lepić. No ale cóż, to muszę teraz wykombinować jakąś chyba jeszcze robotę zastępczą. Otworzę może te drzwi, to troszeczkę ciepła poleci z kuchni tam napalone i cieplutko, a tutaj nie bardzo, więc może trochę tego ciepła przez godzinkę czy przez ileś i jeszcze to doschnie. A ja cóż, widzę słońce zaczyna gdzieś tam przebijać, to lecę na dwór, tam coś produbię przez tą godzinę. Ciekawe, czy to słońce to się rozpogodzi, tak jak z tej strony, czy zachmurzy, tak jak z tamtej strony. Ciężkie, ciemne chmury. No ale na tym słońcu jak wyjdzie to jest znośnie, jak zajdzie za chmury to jest po prostu chłodno. No i ten wiaterek też momentami zawiewa, momentami nie. Co ja będę robił? No skoro tam nie mogę, to idę tu szykować gdzieś miejsce na pomidory. Jest stosunkowo mokro. Kurczę, te truskawki widać jakie zarośnięte, ale no nie mam kiedy tego po prostu ogarnąć i one w tym roku jeszcze zostaną, ale za rok będą zlikwidowane, a pomidory pójdą gdzieś tu, czyli powyrywam te resztki niedokoszonej trawy, bo z nią i tak nic, i gdzieś obok tych truskawek. Mam nadzieję, że jak mokro, to będzie to w miarę. Aha, urywa się. No to jednak nie tak w miarę wychodziło. Czyli trzeba iść po jakąś widełki amerykańskie albo jakąś łopatę. Z tą trawą jednoroczną jest tak, że ona rośnie bardzo wysoka, ale bryłę korzeniową i w ogóle te pnącza, jeżeli chodzi o korzenie, no ma tylko takie po wierzchu, jak widać, minimalne i w miarę się wyrywa. Więc z tym to myślę, że pójdzie dosyć prosto, no mam przynajmniej taką nadzieję. Obok są truskawki i jeszcze resztki tej zrębki, więc tak naprawdę no mam trochę do ogarnięcia, ale myślę, że akurat z pół godzinki, godzinka i powinno być zrobione. Przy okazji też plewię te truskawki, które się porozrastały tu z boku. No i dobrze, że jest mokro, no bo łatwiej jest wyrywać takie coś. Oset, nienawidzę tego, nawet przez rękawiczki kłuję, a zobaczcie jakie to ma korzenie, no nie wiem, ze 30 cm, u góry ze 20, dłuższy korzeń niż część zielona. Wiele rzeczy też się wyrywa z ziemią, z korzeniami, więc pakuję to wszystko na taczkę, no i pewnie to poleci gdzieś tam na drogę, na podwyższenie też lekko terenu i wyrównanie tych wszystkich górek i dołków. No między truskawkami to jednak trochę trzeba tutaj też się patrzeć, żeby przypadkiem tych truskawek jakoś mocno nie uszkodzić. Raz się wyrwie z korzeniami, raz nie, no ale zawsze to będzie wyplewione. No i miejmy nadzieję, że te mrozy w końcu odpuszczą i że troszeczkę tych truskawek zacznie się więcej pojawiać. Mam taką nadzieję. Jeszcze kilka dni i myślę, że też ściągnę w końcu tą białą agrowłókninę i zobaczymy, ile tam owoców się zawiązało. Nie mogłem się powstrzymać i tutaj kawałek uchyliłem. No jak widać, truskaweczki już całkiem spore. Tu po kolei zaczynają też wszędzie rosnąć, więc no jeżeli w końcu to ciepło będzie, to myślę, że w ciągu tygodnia one ładnie sobie tutaj dojdą. No ale o ile będzie, bo w tej chwili, mimo że słońce, no to wiatr taki chłodny czasami zawiewa, że aż chyba idę się ubrać mocniej. Jest tak zimno, że aż przyszedłem po czapkę. No co to za maj, że nawet w chałupie ile jest? 9 stopni, no a na dworze jeszcze ten zimny wiatr. Masakra jakaś. Jedna strona jest ogarnięta, tu kawałek, no i w sumie tak się przymierzam, może jak się rozpędzę, to jeszcze tą stronę zrobię, kto wie. Teraz taczka idzie tam na drogę, a to co jeszcze chciałem wam pokazać, to jak w ogóle to wygląda. No trawa mi prawie po pas, a korzonki
na głębokość, nie wiem, może 5, no góra niechby było 10 cm. Wychodzi to bardzo łatwo, lekko podważyć i można całą taką kępę wyciągnąć. Czemu to pokazuję? Bo ostatnio też w internecie widziałem ciekawe zdjęcie. Porównanie roślin rosnących w agrokulturze, czyli po prostu w rolnictwie, do takich dziko rosnących. No, ilość korzeni, głębokość przede wszystkim korzeni ogromna. No i w rolnictwie przy takich korzonkach wystarczy, że trochę suszy i plantacje padają, a dzika przyroda sobie radzi, no bo ta woda może być zdecydowanie głębiej i one głębiej po to sięgają. Jeszcze jedna rzecz, ciekawostka, dosłownie jaki olbrzymi mniszek. To pokazywałem, że po pas, no to może nie po pas, ale też dobre pół metra ma. Taka można powiedzieć główka kapusty, konkretna. A tu zobaczcie, co się dzieje. Wariaczko odwiedziny ma. Piesek sąsiadów, takich trochę dalszych sąsiadów. Czasami tu przylatują obydwaj. No i ten dzisiaj przyleciał sam. Pewno nie widział wariaczka trochę czasu i przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Aż ten wariaczko. Przed chwilą sobie tak ładnie tu usiadł Dudek. Nie zdążyłem nagrać, bo ten go pogonił. Siedzi teraz gdzieś w tych krzaczkach. No zaraz zobaczymy, czy uda się go... Kurczę, odleciał. O, jest, widzicie? Tam sobie... O, siadł na... Jest! Elegancko. W końcu go złapałem i w tej chwili jestem w 100% pewien, że to Dudek. I ten Dudek to mnie w zasadzie natchnął, bo już wiem, gdzie ja powieszę kamerę przez te kilka dni, jak mnie nie będzie. Drabina przystawiona, trochę kurczę krótka, bo myślałem, że będzie wyżej, ale to nic. Kamera poleci właśnie na to drzewo. Przyczepiłem też do niej ten panel solarny, fotowoltaiczny, taki malutki, który mają ładować, bo bateria, która jest, no to wytrzymuje tam według deklaracji producenta 10 dni. Ja już 3 dni korzystam, więc jest tam 70%. A z panelem, jak będzie słońce, to się będzie sama ładowała. Fajna sprawa. Może mnie nie zwieje, bo znowu zaczyna wiaterek, lekki wiatr, nawet nie lekki. No ale, dobra, wyłażę i wieszczam to. I jednak taka wysokość jest spoko. Wyżej też by to nie miało sensu. Nagrywa to, co chce, czyli de facto przed bramą i akurat to poletko, gdzie ja teraz stoję. Ładuje się, jak widać, więc panel działa. No im więcej się tą kamerą bawię, tym bardziej się tym jaram. A z ciekawości, tu gdzieś był jeszcze do włączenia alarm. Taka syrena. Ciekawy jestem, jak to działa, bo jeszcze nie sprawdzałem. Uwaga. Aha. No pyka. Równie dobrze można sobie ustawić tak, że ona będzie się włączała, gdy ktoś tu przechodzi. Człowiek, nie zwierzę. Więc fajna sprawa. Okej, wydaje się suche. Jakieś takie drobne jeszcze plameczki, można by powiedzieć, że gdzieś są. O tak jak tu, o... Ale to myślę, że zaraz i to wciągnie. Ja zacznę malowanie po prostu od tej strony i będę stopniowo przechodził w tą. Myślę, że z takim malowaniem też się chwilę zejdzie. No i wtedy to elegancko wyschnie, tak jak z tej strony. Jednak faktycznie w tych zielonych płytach coś jest, no bo tu patrząc na tą zwykłą płytę karton gips ładnie obeschło, a tu na tej zielonej powiedzmy, że jeszcze jakieś momenty niedoschnięte delikatnie są. Więc faktycznie jakaś tam wodoodporność może i na tej płycie jest. Dobra, nie ma co przedłużać. Pędzelek i lecimy z tą folią. Konsystencja, tak jak się spodziewałem, coś pomiędzy farbą a papką. Gęste, ale nie lejące się. Dosyć dobrze się tym maluje. Jedynie co, to mogłem wziąć większy pędzel. Na pewno by poszło szybciej. A tak to się troszeczkę tym namachałem. No i chwilę też się zeszło. No jak widać, gdzieś są przebicia, czyli na pewno ta druga warstwa będzie potrzebna. A zeszło się też dlatego, bo powklejałem sobie te taśmy takie narożnikowe. W zasadzie wszędzie dookoła, więc na pewno też te taśmy jeszcze zamaluję. Może na raz, może na dwa. Zobaczymy, jak to będzie. No ale teraz 3 godzinki musi to wyschnąć. No i dopiero będzie powtórka. A po drugiej warstwie pewnie będzie odjazd. Ale ja teraz coś na szybko zjem, no i pewnie wyjdę jeszcze na dwór.
Tak, żeby nie kopać na pusto, to pomyślałem, że przywiozę jeszcze taczkę obornika. Posypię tak delikatnie tą jedną taczką na całym tym kawałku. Delikatnie, no bo wiadomo, późno jest, więc też nie wiadomo, czy za duża ilość by pomidorom nie zaszkodziła. Chociaż dużo osób mówi, że pomidory to nawet na takim czystym gnoju potrafią rosnąć i wtedy szybko rosną. Dużo azotu chyba, czy coś takiego. Więc ja tam symbolicznie, ale niech będzie, nie ma co na pusto kopać. I tak dosłownie na jedną łopatę wzdłuż taki rządek, żeby to było przygotowane. Bo może, a nuż, za tydzień już ta pogoda się troszeczkę uspokoi i faktycznie przyjdzie to ciepło i będzie można w końcu od babci zabrać te pomidory z parapetu i je tutaj przywieźć i wsadzić. Ogarnięte wszystko, tak bez pośpiechu sobie przekopywałem. No ile z wierzchu ziemia była w miarę wilgotna, to pod spodem już tak średnio i przez to są takie też bryłki, które trzeba będzie porozbijać. Albo w sumie zostawię, to może na następne dni znowu mają być deszcze, to może to po prostu się rozpuści. Docelowo pójdzie tu jeszcze jedna linia nawadniania, czyli oprócz tej będzie kolejna tu. No w tamtym roku tu były wszędzie, gdzie teraz są truskawki, papryki, no i te truskawki w sumie same się puściły w tą stronę, dlatego ja ich ruszał już nie będę, dołożę po prostu tutaj kolejny kawałek, kolejny rządek, no i może tak będę robił co roku nawet, że sadził z wierzchu paprykę czy pomidory, dokładał kolejną linię nawadniania, no i stopniowo te truskawki może same z siebie, nie trzeba będzie ich pikować i sadzić, będą przechodziły w tą stronę, a za jakiś czas, za rok czy za dwa, będzie po prostu likwidacja tych starych, no i potem będzie odwrotnie w tą stronę. Tak sobie w tej chwili wymyśliłem, że tak może być, no ale oczywiście to trzeba kilka lat, żeby tak to samo z siebie się rozprzestrzeniało, raz w jedną, raz w drugą stronę. No bo to ewidentnie co jest tu, to jest wszystko wąsy z tamtego roku, które same się puściły. No bo ciągle tu, gdzie ta linia jest kroplująca, były, tak jak powiedziałem, inne warzywa. No dobrze, bez pośpiechu, ale w sumie trochę trzeba było się i zmachać. Nawet wariaczko gdzieś tam na początku biegał, teraz leży i się znudził. Ja ogarnąłem to. Tu też ogarnąłem taki fragment. Uschła niestety ta jedna jabłonka. Nie wiem dlaczego, ze starości pewnie, albo po prostu już z choroby. No bo w tamtym roku tu były też pomidorki, które tak ładnie się piętrzyły aż dotąd na drzewo, były wyższe ode mnie. Więc pomyślałem, że i tutaj też w tym roku wsadzę. Poszło troszeczkę obornika, przekopałem to wszystko, powyrywałem chwasty. No i w sumie chyba na ten moment w ogródku będzie tyle. Niech teraz leje ile chce przez te najbliższe 2 dni. Akurat minęły 3 godzinki, więc zobaczmy jak ta folia. Ciemno tu strasznie, ciemno, nie? Przydałyby się te luksfery. No ale kombinuję po prostu. Czy jest suche? No wydaje się, że jest już suche. No na pewno trzeba drugi raz pomalować, bo widać, że są takie, no gdzieś tam grubsza warstwa, gdzieś cieńsza, więc trzeba na pewno pociągnąć to wszystko jeszcze raz. No ciekawy jestem, jak to finalnie wyjdzie i na końcu, o właśnie, zrobię sobie taki test wodoodporności. Kiedyś już taki parę lat temu nagrywałem, jak z Warszawy jeszcze zaczynałem YouTube'a, pierwsze jakieś takie podrygi i resztki remontowych rzeczy. Taką test hydroizolacji robiłem, no i tu wyniki były zaskakujące. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Czy ta folia zmieniła jakieś właściwości, czy też nie. No tu minus jeszcze taki zrobiłem, oczywiście nie przemyślałem jakoś tego, że można było też ją przecież położyć pod tymi płytkami. Tu jeszcze oczywiście domaluję na samym końcu, jak zabiorę tektury. No ale w sumie będzie wanna, no to przecież pod wannę to cieknąć nie powinno. Dojdą płytki, wanna, no i przecież tu powinno być chyba sucho. A ściany, no to wiadomo, że jak się bierze prysznic czy coś, to się na pewno chlapie, gdzieś tam też para niby. No ale tu dalej, gdzie płytek nie będzie, tylko goła biała ściana, tu lustro, to już przecież tej folii nie kładę. Tylko tu, gdzie faktycznie może być narażone na jakieś zachlapanie bądź większą ilość wilgoci.
Wymalowana druga warstwa, no i jestem bardzo ciekawy, jak to wyschnie. Czy dalej będą jakieś takie prześwity? No być może będą, no ale trzeciej to już chyba nie ma sensu kłaść. Wszystko co miałem to zużyłem, tu wysmarowałem też w sumie więcej. Nie wiem czy to ma sens, no ale jest jak jest. Zrobiłem sobie też eksperyment. Jak to wyschnie to zobaczymy, czy faktycznie ta folia w płynie jest nieprzepuszczalna. Będę kapał pomału tu wody, no i od spodu będziemy obserwować, czy faktycznie ta woda nie przesiąka. Ale to już następnym razem, bo teraz to musi przecież elegancko wyschnąć. No to co, w pomieszczeniu na razie więcej roboty tu nie ma, no bo płytek przecież nie będę zaczynał. Dzisiaj też wcześniej muszę wyjechać, więc po prostu jeszcze na parę chwil na dwór. Przeciągnąłem ten odcinek i to mocno, jeśli chodzi o długość. Nawet się nie spodziewałem, że tyle nagrałem przez ten czas. Jak wspomniałem, urlop wystartował i na siedlisku będę się pojawiał 2 razy w tygodniu na 2-3 dni. Więc mam nadzieję, że i nadgonię z robotą i przy okazji przy tym odpocznę. A dodatkowo wy będziecie mieli potem co oglądać. Bo przypomnę, że odcinki są z plus minus tygodniowym opóźnieniem. A żeby to czasowe opóźnienie nie było za długie i filmiki nie trwały potem po godzinie, to od teraz odcinki będą 2 razy w tygodniu, w niedzielę o 8 rano i na przykład w środę o 18. Dzięki za dziś i do zobaczenia.